Cześć ocalali, z tej strony TOS. W dzisiejszym wideo chciałbym przedstawić Wam pierwszego z bohaterów generacji 28, Kamilę, czyli bohaterkę piechoty należącą do stylu żółtego. Postaram się omówić jej umiejętności, zaproponować optymalną ścieżkę rozwoju, a także pokazać Wam raporty z walki z użyciem tej bohaterki. Kamila w Waszych marszach powinna zastąpić Haydena, bohatera piechoty generacji 25, również należącego do stylu żółtego. W moim przypadku Hayden jest rozwinięty maksymalnie, a wszystkie jego umiejętności znajdują się na najwyższym poziomie. Kamila natomiast ma obecnie ulepszony dopiero pierwszy poziom purpurowego mózgu. Przejdźmy więc do jej umiejętności. Kamila posiada przede wszystkim bardzo dobre walory defensywne, co jest charakterystyczne dla bohaterki piechoty. Jeśli chodzi o pierwszą umiejętność, Kamila co 2 tury atakuje 2 pierwsze rzędy przeciwnika, zadając im 300% obrażeń oraz nakładając 2 ładunki analizy. Każdy z nich zmniejsza obronę przeciwnika o 3%. Po osiągnięciu 5 ładunków analiza sprawia, że cel otrzymuje przez 3 tury o 20% więcej obrażeń od sojuszniczych oddziałów stylu upór. Mamy więc tutaj typową umiejętność ofensywną, która dodatkowo zwiększa potencjał całego naszego marszu. Druga umiejętność wygląda jeszcze ciekawiej. Co 2 tury Kamila przywraca swojemu oddziałowi 30% żołnierzy, a kiedy sojuszniczy oddział zostaje uzdrowiony, otrzymuje efekt zmniejszenia obrażeń oraz gromadzi próbki adaptacyjne. W momencie aktywacji tej umiejętności Kamila zużywa wszystkie zgromadzone próbki, zwiększając liczbę przywracanych oddziałów o 10% za każdą z nich. Jest to więc bardzo mocna umiejętność defensywna, która pozwala znacząco zwiększyć przeżywalność naszego marszu. Trzecia umiejętność również skupia się na obronie. Kiedy Kamila jest atakowana, nakłada na przeciwnika ładunek zakłócenia. Efekt ten może kumulować się maksymalnie 5 razy. Za każdą wielokrotność ładunków oddział przeciwnika zadaje Kamili o 3,75% mniej obrażeń. Efekt zakłócenia resetuje się raz na 4 tury. Jak sami widzicie, również tutaj mamy bardzo solidne narzędzie defensywne, które powinno szczególnie dobrze sprawdzać się w dłuższych walkach. Jeśli miałbym więc rekomendować Wam ścieżkę rozwoju Kamili, w pierwszej kolejności skupiłbym się na drugiej umiejętności. Następnie rozwijałbym umiejętność trzecią, a dopiero na końcu pierwszą, czyli kolejność wyglądałaby następująco. Umiejętność druga, następnie trzecia i na końcu pierwsza. Sprawdźmy teraz, jak Kamila radzi sobie w praktyce w porównaniu z Haydenem. W pierwszej walce, wykorzystując maksymalnie rozwiniętego Haydena, zabiłem przeciwnikowi 217 531 żołnierzy. Wyniki poszczególnych umiejętności Haydena możecie zobaczyć na swoich ekranach. Następnie, wykorzystując dokładnie te same parametry wejściowe i zastępując Haydena Kamilą, udało mi się zabić 215 492 żołnierzy. Różnica jest więc naprawdę niewielka. A teraz zwróćmy uwagę na wyniki samych umiejętności Kamili. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj druga umiejętność, która wygenerowała aż 154 316 punktów w kategorii tarczy. I właśnie ten wynik pokazuje, jak duży potencjał defensywny posiada Kamila. Pamiętajmy przy tym o najważniejszym. Porównujemy tutaj bohaterkę, która ma rozwinięty dopiero pierwszy poziom purpurowego mózgu, z Haydenem rozwiniętym maksymalnie, razem z maksymalnymi poziomami jego umiejętności. Mimo tak ogromnej różnicy w poziomie rozwoju Kamila, osiągnęła praktycznie taki sam wynik bojowy jak maksymalnie rozwinięty Hayden. Moim zdaniem część tej różnicy może wynikać również z nieco lepszej umiejętności z rekombinacji genetycznej, którą posiada Hayden. Dlatego jeśli uda Wam się ulepszyć Kamilę przynajmniej pierwszą kolumnę purpurowego mózgu, uważam, że zdecydowanie warto rozważyć włączenie jej do swoich marszów w miejsce Haydena. Oczywiście pełny potencjał Kamili zobaczymy dopiero po jej dalszym rozwinięciu, dlatego z czasem różnica powinna być jeszcze bardziej widoczna. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny i dzięki niemu będziecie mogli zdecydować, czy warto jak najszybciej rozwijać Kamilę i zastąpić nią Haydena w swoich marszach. A w tym wideo to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym wideo.